10 najdziwniejszych rzeczy odkrytych rentgenem. Miejsce 10. Łyżka. W listopadzie 2018 roku opisano niezwykły przypadek medyczny z Chin. W 2017 roku pan Zhang z Chin połknął 20-centymetrową stalową łyżkę podczas zakładu z przyjaciółmi. Początkowo nie odczuwał żadnych dolegliwości i nie szukał pomocy medycznej. Przez cały rok łyżka pozostawała w jego przełyku, bez objawów poważnych problemów zdrowotnych. Dopiero po uderzeniu w klatkę piersiową zaczął odczuwać ból i trudności w oddychaniu. Lekarze wykonali zdjęcie rentgenowskie, które ujawniło obecność łyżki w przełyku. Obecność tak dużego obcego ciała stanowiła poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Zabieg usunięcia łyżki przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym i trwał około 2 godzin. Lekarze usunęli łyżkę przez usta, starannie unikając perforacji przełyku. Po operacji pan Zhang szybko wrócił do zdrowia i został wypisany ze szpitala po 2 dniach. Historia ta podkreśla ryzyko połknięcia obcych przedmiotów i konieczność szybkiej interwencji medycznej w takich przypadkach. Miejsce 9. Hantelek. W kwietniu 2022 roku 54-letni mężczyzna z Brazylii zgłosił się do szpitala w Manaus po 2 dniach cierpienia z powodu bólu brzucha, nudności i zaparć. Początkowo próbował samodzielnie usunąć obiekt, jednak bezskutecznie. Podczas badania per rectum lekarze nie byli w stanie zlokalizować przyczyny dolegliwości. Dopiero po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego odkryto, że w odbytnicy znajduje się 20-centymetrowy hantelek o wadze 2 kg, utkwiony w miejscu, gdzie okrężnica łączy się z odbytnicą. Początkowe próby usunięcia hantla za pomocą pensety okazały się nieudane. W związku z tym chirurdzy zdecydowali się na manualne usunięcie obiektu, używając przedramienia. Zabieg zakończył się sukcesem, a pacjent nie doznał poważnych trwałych uszkodzeń neurologicznych. Zgodnie z danymi zebranymi przez lekarzy, przypadki utkwionych obiektów w odbytnicy są rzadkie, ale coraz częstsze w ostatnich latach. Dotyczą głównie mężczyzn w wieku 20 do 40 lat, a najczęstszą przyczyną jest chęć uzyskania przyjemności seksualnej. Miejsce 8. Nożyczki. W czerwcu 2014 roku opisano przypadek mężczyzny z Bośni, który przez 9 lat cierpiał z powodu przewlekłego bólu brzucha, nie wiedząc, że w jego ciele znajdują się pozostawione podczas operacji w szpitalu w Mostarze 12-centymetrowe nożyczki chirurgiczne. Po rutynowej operacji wrzodu żołądka w 2003 roku papac został oczyszczony z wrzodu, ale ktoś z zespołu medycznego zapomniał wyjąć z niego nożyczki. Często odczuwałem ból brzucha. Od czasu do czasu zostawałem w szpitalu, żeby go leczyć. Pierwszy raz ból poczułem rok po pierwszej operacji, kiedy znowu musiałem iść do szpitala. Wspominał. Po długotrwałych dolegliwościach i braku diagnozy, lekarze w końcu odkryli obecność narzędzia w jego jamie brzusznej. Lekarze odkryli prawdziwą przyczynę jego częstych problemów zdrowotnych dopiero w listopadzie 2012 roku, kiedy zbadano go pod kątem kaszlu i przeprowadzono prześwietlenie płuc. Mężczyzna przeszedł kolejną operację w celu usunięcia nożyczek, a sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej i rozpoczęto dochodzenie w celu ustalenia odpowiedzialności placówki medycznej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Mostarze w południowo-zachodniej Bośni będzie musiał zapłacić byłemu pacjentowi Alenowi Papacowi około 10 000 euro plus odsetki i koszty postępowania sądowego za przypadkowe pozostawienie nożyczek w żołądku w 2003 roku. Nożyczki przez 9 lat przechodziły przez wnętrzności mężczyzny, najpierw przez jelita, a następnie przez żołądek, gdzie się zaklinowały. Wszystko to powodowało ogromny ból. To nie jedyny taki przypadek. W październiku 2024 roku opisano niezwykły przypadek medyczny z Indii. W 2012 roku kobieta z Sikkimu przeszła operację wycięcia wyrostka robaczkowego w szpitalu STNM w Gangtok.
Po zabiegu nadal odczuwała ból w jamie brzusznej, jednak lekarze nie byli w stanie ustalić przyczyny jej dolegliwości. Dopiero po 12 latach, podczas kolejnej wizyty w tym samym szpitalu, zdjęcie rentgenowskie ujawniło obecność pary chirurgicznych nożyczek w jej ciele. Natychmiast przeprowadzono operację usunięcia narzędzia, a pacjentka szybko wróciła do zdrowia. Sprawa wywołała oburzenie wśród opinii publicznej. Miejsce 7. Telefon komórkowy. W lutym 2013 roku w więzieniu Velikada na Sri Lance ujawniono niezwykłą próbę przemytu w zakładzie karnym. Jeden z więźniów próbował wprowadzić do więzienia telefon komórkowy, ukrywając go w odbytnicy. Pomysł okazał się ryzykowny, ponieważ funkcjonariusze więzienni wykryli nielegalny przedmiot. 58-letni więzień, odsiadujący 10-letni wyrok za kradzież, był eskortowany przez uzbrojonych funkcjonariuszy więziennych do szpitala narodowego w Colombo na Sri Lance. Z silnym bólem pleców lekarze natychmiast zabrali go na prześwietlenie. Więzień opisał swoją sytuację lekarzom, opowiadając, jak rozmawiał przez telefon komórkowy z krewnym, gdy funkcjonariusze więzienni przeprowadzili niespodziewaną kontrolę na jego oddziale. Nie miałem gdzie go schować, włożyłem go więc sobie do odbytu razem z 2 zestawami głośno mówiącymi. Powiedział. Incydent zwrócił uwagę władz więziennych na skalę problemu z przemytem telefonów i innych urządzeń elektronicznych wśród osadzonych. W odpowiedzi na zdarzenie wprowadzono bardziej rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, mające zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Zwiększono częstotliwość kontroli oraz zastosowano nowe metody wykrywania ukrytych przedmiotów. Przypadek stał się przykładem kreatywności, ale też desperacji więźniów, którzy chcieli utrzymać kontakt ze światem zewnętrznym. Władze podkreśliły, że nawet najbardziej nietypowe próby przemytu mogą zostać skutecznie wykryte dzięki czujności personelu. Historia ta zwróciła uwagę mediów na problem przemycania elektroniki do więzień w całej Azji. Incydent zakończył się bez większych obrażeń, ale wzmocnił procedury bezpieczeństwa w całym systemie więziennym. Miejsce 6. Kluczyki samochodowe. W listopadzie 2008 roku opisano niezwykły przypadek medyczny, w którym klucz samochodowy utkwił w głowie 1,5-rocznego chłopca, Nicholasa Holdermana z Kentucky, USA. Do zdarzenia doszło, gdy maluch przypadkowo upadł na leżący zestaw kluczy, co spowodowało, że jeden z nich przebił jego powiekę i dotarł do mózgu. Rodzice, słysząc krzyk dzieci, natychmiast udali się do pokoju i znaleźli syna z kluczem w oku. Po szybkim kontakcie z lekarzem, chłopiec został przetransportowany helikopterem do szpitala. Wykonane prześwietlenie ujawniło, że klucz dotarł do mózgu. Oko Nicholasa zostało spłaszczone przez klucz, a pierwszym raportem, jaki otrzymali rodzice, było pęknięcie gałki ocznej, które prawdopodobnie spowoduje utratę wzroku. Ostatecznie doświadczony chirurg usunął klucz w zabiegu, który trwał od 20 do 30 minut. Pomimo powagi sytuacji, operacja usunięcia klucza przebiegła pomyślnie, a chłopiec szybko wrócił do zdrowia, bez trwałych uszkodzeń. Lekarze uznali to za szczęśliwe zakończenie, ponieważ klucz minął wszystkie główne naczynia krwionośne i nerwy o milimetry. Po pobycie w szpitalu, który potwierdził brak trwałych uszkodzeń, Nicholas wrócił do domu z siniakiem pod okiem. Dziś wydaje się, że nawet nie pamięta, co się stało. Miejsce 5. Piła łańcuchowa. W kwietniu 2014 roku opisano niezwykły przypadek, w którym piła łańcuchowa utkwiła w szyi drwala podczas wypadku w Ross Township, Pensylwania. 21-letni James Valentine z Adler Tree Service pracował na drzewie, gdy piła odbiła się i wbiła w jego szyję. Na zdjęciu rentgenowskim widać łańcuch piły wbity w szyję pacjenta. Po wypadku kolega z pracy wspiął się na drzewo, aby pomóc Valentine'owi zejść. Mimo poważnego urazu, Valentine nie stracił przytomności i sam
samodzielnie zszedł na ziemię, trzymając piłę w miejscu urazu, aby zminimalizować krwawienie. Na miejscu zdarzenia lekarz usunął silnik piły, pozostawiając ostrze i łańcuch wbity w szyję, aby uniknąć masywnego krwotoku. Po przewiezieniu do Allegheny General Hospital przeprowadzono operację usunięcia ostrza. Na szczęście piła nie uszkodziła żadnych głównych tętnic ani żył, a uraz ograniczył się do mięśni. Valentine wymagał szwów i szycia w okolicy szyi, ale lekarze przewidywali pełne wyzdrowienie. Valentine, mimo przerażającego wypadku, zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z pracy drwala. Miejsce czwarte. Nóż. W 2008 roku w Walworth, w południowym Londynie, 16-letni chłopiec został poważnie ranny, gdy został dźgnięty nożem w głowę podczas nieudanego napadu ulicznego. Sprawca próbował napaść na chłopca przed sklepem Tesco na Old Kent Road. Nastolatek próbował powstrzymać napastnika i w rezultacie został dźgnięty nożem kuchennym w czoło. Chłopiec został przewieziony do szpitala z nożem, nadal wbitym w czaszkę, a policja opublikowała zdjęcie rentgenowskie obrażenia. Trzej przyjaciele poszkodowanego również interweniowali i zostali ranni. Jeden doznał rany klatki piersiowej, a drugi drobnych obrażeń ramienia. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając jednak czapkę i telefon komórkowy, które umożliwiły jego identyfikację. Eksperci kryminalistyczni ustalili tożsamość sprawcy dzięki śladom DNA znalezionym w czapce, a kilka dni później został aresztowany w domu. Sprawca, 17-letni młodzieniec, został uznany winnym usiłowania morderstwa oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chłopiec, który został dźgnięty w głowę, przeżył i rozpoczął naukę w koledżu, chociaż dalej wymagał regularnych kontroli lekarskich. Policja ostrzegła, że każdy, kto nosi nóż, ryzykuje surową karę więzienia, a ten przypadek wpłynął na życie 4 osób, w tym samego sprawcy. W internecie można znaleźć wiele podobnych przypadków dźgnięcia nożem i zdjęć rentgenowskich z takich zdarzeń. Miejsce trzecie. Wiertło. W 2003 roku w San Diego doszło do niezwykłego wypadku, gdy mężczyzna upadł na wiertło o długości 18 cali 45 cm, które wbiło się w jego głowę. Makabryczny wypadek Rona Hunta miał miejsce na placu budowy w Truckee, w wyniku którego wiertło świdrowe przebiło mu oczodół i wyszło z tyłu czaszki. Wiertło, które przebiło mu głowę, gdy Hunt upuścił je przed upadkiem z drabiny, cudownie odepchnęło mózg Hunta, przebijając czaszkę. Hunt został przetransportowany helikopterem CareFlight do Washoe Medical Center po wypadku z wiertłem wciąż tkwiącym w głowie. Lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację, aby usunąć wiertło, minimalizując ryzyko uszkodzenia mózgu. Kiedy członkowie rodziny zobaczyli go w szpitalu z urazem, który wyglądał, jakby miał go zabić, byli zaskoczeni, widząc Hunta żartującego i śmiejącego się. Pomimo poważnych obrażeń, pacjent przeżył i nie doznał trwałych uszkodzeń mózgu. Mieszkaniec Truckee niezwykle szybko wyzdrowiał po wypadku. Zdarzenie to zostało udokumentowane za pomocą zdjęcia rentgenowskiego, które ujawniło obecność wiertła w czaszce. Pomimo braku poważnych uszkodzeń neurologicznych, pacjent wymagał długotrwałej rehabilitacji. Hunt stracił prawe oko i po wypadku wszczepiono mu tytanowe płytki w czaszkę, ale po kilku tygodniach wrócił do zdrowia na tyle, że mógł udzielać wywiadów. Przypadek ten stał się przedmiotem badań medycznych i jest często cytowany jako przykład niezwykłej odporności ludzkiego organizmu. Miejsce drugie. Granat. W styczniu 2023 roku opisano niezwykły przypadek ukraińskiego żołnierza, któremu granat utkwił w klatce piersiowej. Na zdjęciu rentgenowskim widać, że granat znajdował się blisko serca. Operacja przeprowadzona przez chirurga generała Andrija Werbę odbyła się bez użycia elektrokoagulacji, czyli metody leczenia polegającej na tamowaniu krwawienia za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości, aby uniknąć ryzyka detonacji
detonacji amunicji. Po zabiegu granat został bezpiecznie zneutralizowany przez saperów. Granat należał do WOG, modelu zazwyczaj wystrzeliwanego z granatnika. Ukraińscy lekarze wojskowi nie podali, kiedy ani gdzie odbyła się operacja, ani w jaki sposób żołnierz został ranny. Żołnierz obecnie dochodzi do zdrowia. Drugi przypadek odnotowano w czerwcu 2016 roku, w którym kolumbijscy lekarze usunęli granat z twarzy żołnierza. Podczas patrolu w departamencie Arauca jeden z żołnierzy przypadkowo wystrzelił z granatnika ręcznego, a pocisk utkwił w prawej dolnej części twarzy jego kolegi. Transport helikopterem uznano za zbyt ryzykowny, dlatego rannemu pacjentowi zapewniono 8-godzinny transport karetką do Bogoty. Ze względu na niebezpieczeństwo detonacji granatu, lekarze przygotowali improwizowaną salę operacyjną na szpitalnym parkingu. Operacja zakończyła się sukcesem, choć przed żołnierzem czekały kolejne zabiegi rekonstrukcyjne twarzy. Zdjęcie rentgenowskie ukazuje granat w głowie pacjenta, co podkreśla powagę sytuacji. Miejsce pierwsze. Węgorz i wąż. W jednym z chińskich szpitali lekarze przeżyli prawdziwy szok. Pewien mężczyzna zgłosił się z silnym bólem brzucha i dziwnym uczuciem, jakby coś się w nim poruszało. Z pozoru zwykłe badanie rentgenem miało ujawnić coś, czego nikt się nie spodziewał. Na ekranie wyraźnie było widać długi, wijący się kształt, przypominający li węża. Był to węgorz. Personel medyczny był w osłupieniu. Jak się okazało, pacjent sam przyznał, że włożył żywego węgorza do odbytu, wierząc, że to pomoże mu wyleczyć problemy żołądkowe. To miała być część starej praktyki ludowej, ale skończyła się tragedią. Węgorz był nadal żywy, gdy lekarze przystąpili do zabiegu endoskopowego, by go usunąć. Zwierzę faktycznie mogło wpełznąć do jelit, a nawet przebić się do jamy brzusznej, powodując ciężkie obrażenia wewnętrzne. Cała operacja została zarejestrowana i szybko obiegła internet, wywołując ogromne poruszenie i niedowierzanie. Lekarze ostrzegli, że takie eksperymenty są skrajnie niebezpieczne i mogą skończyć się śmiercią. Ten przypadek do dziś pozostaje jednym z najdziwniejszych odkryć, jakie ujawnił rentgen. Dodatkowo w internecie pojawiło się wideo z Dagestanu w Rosji, które rzekomo pokazuje usunięcie czterostopowego, 120 cm, węża z żołądka kobiety. Artykuł na stronie Interesting Engineering opisał to zdarzenie jako szokujący przypadek medyczny. Kobieta zaczęła odczuwać mdłości i udała się do zaufanych lekarzy. Po wykonaniu badań obrazowych lekarze stwierdzili, że w jej żołądku znajduje się niezidentyfikowane ciało, więc personel medyczny został poproszony o znieczulenie, intubację i usunięcie czegoś. Według relacji wideo lekarze mieli usunąć węża podczas zabiegu przez usta. W filmie widać, że zwierzę jest gładkie i długie, co wywołało wrażenie, że to wąż. Bloger Steven A. Lane zauważył, że zwierzę na wideo najprawdopodobniej nie jest wężem, lecz na przykład dużym pasożytem. Eksperci podkreślają, że biologicznie jest bardzo mało prawdopodobne, aby wąż przeżył w ludzkim żołądku. Brakuje oficjalnych raportów medycznych, danych RTG i publikacji naukowych potwierdzających, co tak naprawdę było w ciele kobiety. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.